Szkoła publiczna jest szkołą obligatoryjną, co oznacza, że każdy młody człowiek... Przyszli zobaczyć w ogóle Hanię. Witają na tak zwanej trasie objazdowej muzycznej. Witam serdecznie Państwa w nowym odcinku z Wybrzeża Kości Słoniowej. Przerosła mnie, tak jakby przerósł mnie ten kraj i wydaje mi się, że Hanie też przerósł. Hanie nie mógł przerosnąć, bo Hania jest pierwszy raz w czarnej Afryce, czyli w Afryce, gdzie, ja to tak nazywam, bo ta arabska północna część jest zupełnie inna niż ta, w której aktualnie jesteśmy. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Moi drodzy, zapraszam na odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem ze szkoły, ale też będzie odcinkiem z drogi, bo będziemy się kierować wciąż w kierunku Gany. Pokażę Wam zaraz, jak wygląda mniej więcej klasa, jak wygląda podwórko na terenie szkoły. Mamy pozwolenie, a nie jest to takie proste do otrzymania. W małym miasteczku, nie pamiętam nazwy, ale to jest taka nazwa po prostu pośrodku buszu, sawanny tam dalej, więc coś, czego nie zobaczycie nigdzie indziej. Więc zapraszam. Łapeczka, czyli kciuk autostopowy, ślad węglowy, czyli nic innego jak komentarz, rzecz jasna, podanie odcinka dalej będzie mile widziane na przykład na Messengerze bądź na WhatsAppie. Zapraszam do obejrzenia życia na Wybrzeżu Kości Słoniowej w malutkim 4000 miasteczku. Więc od początku, póki wejdziemy. 2 budynki. Szkoła publiczna jest szkołą obligatoryjną, co oznacza, że każdy młody człowiek przez rodzica powinien zostać wysłany. Szkoła nie jest odpłatna, szkoła jest darmowa. Szkoła, a to jest dzwonek. Jingle. Yes, thank you. When it Oh, is you time, didn't give me, I need one more. Czas na lekcję and you, yes, i poszło. many times. That's better. Like in church. Yeah, But it's very nice. Idziemy tutaj zobaczyć, jak wygląda klasa. Ostatnia ławka w klasie, największy zbir. Ja kiedyś w ostatniej ławce siedziałem, a faktem jest, że słabo widziałem. I wtedy nie widziałem, co jest na tablicy. Matematyka. Uczą się też alfabetu, jak widzicie. Hania klasówki sprawdza. Grzeczne dzieciulki, bardzo grzeczne. Troszkę powiedziałbym zaskoczone faktem, że jesteśmy tutaj my. Pięknie przystrojona klasa. Pamiętajcie, że nie oceniajcie tego od razu, co widzicie. Teraz zobaczcie, kredy mało. Można było wziąć z Polski, nie wiedziałem, że będziemy. Narysujemy małego wączka. Hop, to zawsze rozluźnia atmosferę. Hop, smile. Tak jest. Cichutko siedzą. Bardzo się słuchają. Brother, I have a question. Yes. So, what is the big problem in the school? Is about the teacher? They don't have teacher here? Yeah, there is a lack of teachers because there is lack of accommodation. We don't have a lot of we don't like it's time. We don't have a lot of houses for teachers. So people also they didn't want to come here because it's far and it's small town. Yes, they like So the problem. it's hard to find teacher. Yes. Any problems? Teaching material. Teaching materials. Like Notebooks, pencil. rulers, pencils, pens. Yes. They need more. Correct. Przerwa. Słuchajcie, przerwa. Przerwa szefowa idzie. No problemów tutaj mają dużo. Tak jak wspomniał kolega, włącznie z... Tutaj jest kolejna klasa, już jest przerwa, to już się rozluźniło. Ale problem jest w tym, moi drodzy, że nie mają nawet kredy. Że problem jest tego typu, że nie mają kredy, czyli nie mają za bardzo czym pisać. Jak mają też, zobaczcie, worki, plecaki. Zamiast plecaków są torebki na ryż, po ryżu. Przeszyte. A kto tu? Hello, bonjour.
Bonjour monsieur oznacza, moi drodzy, dzień dobry panu. Tablica jest. Tablica. Gąbka jaka jest, taka jest. Kreda jest. Linijka jest taka, połamana. Wiecie czemu połamana? Bo może i ktoś dostał w łeb od nauczyciela. Zeszyty. Sanlibli Sabin. Sabin? Sabin. Nice. Okej. Biba. A, biba. Okej, widzicie, dobra. A czekaj, że kierownik sprawdza. Koridianla Monal. Nie, coś źle przeczytałem. Somi. Widzieliście? No taka mała klasóweczka z francuskiego dla kierownika. No dobra. Z kredą słabo, widzicie? Tutaj widać. Kurczę, powiem wam, że przykre jest to, że brakuje tych rzeczy tutaj do edukacji. Ale ten... Merci beaucoup. Główna baza władzy miasteczka, która próbuje okiełznać tutejsze wartości. Biura. Mango. To nasz szefu jest. A bonjour guys, bonjour. A to jest office. The City Hall, La Mairie, czyli urząd miasta. Wieś była za nami. Przed nami jest już brak wsi. W sensie to jest miasteczko 4000. To już jest miasteczko, nie nazywajmy tego wsią. Mi cały czas gdzieś tam wieś w głowie. Rok temu blisko wsi, witam serdecznie, nasi widzowie, montażysta tutaj, bonjour, montażysta odcinków. Rok temu w okolicach wsi tutaj był nosorożec, uwaga, nosorożec, tak, nikt inny, a obok nosorożca po kilku dniach przyszedł słoń. No właśnie, nie jest to takie oczywiste. Jednak nasz kolega, znajomy znajomego, powiedział, że mieszkając tutaj w tej wioseczce 40 lat, o już dzieci lecą, 40 lat, nie widział słonia. To też daje dużo do myślenia. Niestety, ludzie ze strachu i z obawy przed tym, że ale ciężarówka jedzie, przed tym, że zwierzęta zniszczą im plantację, no bo niestety słonie przychodzą jeść, to je po prostu w brzydki sposób eliminują. Tu kolejna szkoła, ale jak byliśmy w tamtej szkole na początku odcinka, no to ja zawsze jak tam już jestem w tej klasie, to proszę swojego kumpla, żeby przetłumaczył, że edukacja jest ważna, że edukacja może poprawić ich byt, że edukacja może ich doprowadzić do lepszej pracy, że edukacja pozwoli im podróżować w różne inne części świata, do innych krajów. Mówię takie rzeczy, ponieważ nigdy nie wiadomo, co zostanie w głowie młodego człowieka. Wizyta takiego białasa, która jest niecodzienna, która jest taka wyrwana ze schematu codzienności, pozostawia znacząco większy ślad w pamięci młodego gościa, który będzie pamiętał, aha, przyszedł biały, powiedział, żeby się uczyć. I ja też zawsze mam taką też sentencję, w której mówię, że nauka niekiedy jest bardzo ciężka i się nie chce, ale to jest droga do sukcesu. Taki prosty przekaz, który zawsze staram się powiedzieć. Nie wiem, czy mój przewodnik dosłownie to przetłumaczył, ale mam nadzieję, że przetłumaczył tak, jak chciałem. Niemniej jednak, żeby zaszczepić w tych dzieciach chęć i potrzebę edukowania się. A tutaj, moi drodzy, wypalanie. Ktoś powie, o Jezu, kierowniku, nie powinni. Ale to jest naturalne, w sensie naturalne. Tutaj jakbyście mieli tyle krzaczorów w swoim ogrodzie, też żebyście wypalali. A po drugie są drzewa i nasiona, które potrzebują po prostu
wysokiej temperatury po to, żeby się otworzyły i żeby mogły później kiełkować. Więc taka sytuacja. Ale bez wypalania, no to nie wiem, nie mam pojęcia. Wiecie co? Nie mam pojęcia, jakby było można to okiełznać. Jesteśmy, to wiecie, to jest roślinność tropikalna, które tutaj rzucisz, nasikasz i po prostu już rośnie. To brzmi abstrakcyjnie, ale to stwierdzenie, które zaraz wam powiem, może dla w niektórych budzić kontrowersje, ale a może inaczej. Czy uważacie, że w Afryce na tego typu ziemi można być głodnym? W ten sposób. Dajcie znać w komentarzu, bo to jest też ciekawe. I ja może po prostu przy kolejnych odcinkach też poruszę raz jeszcze ten topik, bo to jest w kontekście Afryki ważne. W Afryce brakuje soli. Dlatego też, kiedy się pocimy, owady szaleją na punkcie naszego potu, bo niestety deficyt soli minerałów w pocie jest duży tutaj, więc one po prostu lgną niczym przysłowiowa mucha do kierownika. Ale podnosi mnie gilgocze, łaskocze gilgocze. No więc trzeba tutaj sobie radzić. Teraz odpoczywamy chwilkę, żeby dalej móc kontynuować. Muszę powiedzieć, że Hania naprawdę świetnie sobie daje radę w tych jakże zastanych warunkach. Zobacz co znalazłam. Co ty znalazłaś? No to jest, proszę ja was, moi drodzy, wiecie co to jest? To jest muszla ślimaka afrykańskiego. Możliwe, że ślimak został po prostu zjedzony najzwyczajniej w świecie, ale niemożliwe tylko na 100%, a muszelka po prostu została najzwyczajniej w świecie. Taka sytuacja. No i ten okaz jest, powiedziałbym, okazem małym, ponieważ ślimak afrykański, no, może być nawet 4 razy taki. Tak. I ślimaka afrykańskiego się je się. I się hoduje też na kosmetyki. Śluz ze ślimaka ma zbawienny wpływ między innymi na cerę. Czasami tak, było modne. Było modne. W Polsce może i teraz jest modne. Biznes ze ślimakiem afrykańskim jest o tyle ciekawy, że ślimak afrykański de facto nie potrzebuje dużych nakładów pieniędzy na to, żeby go wyhodować. Rośnie skubaniec bardzo szybko. Wszystko można wykorzystać. Nawet taką skorupę można przemielić i zrobić na paszę dla zwierząt bogatą w kalcjum, czyli w wapno. Chcesz, Hania, na pamiątkę? Nie. O, się nie zbiła. Będzie szczęście. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Możemy porozmawiać. Chłopaki jechali wcześniej i teraz nas oni zatrzymują. Pomachałaś? Tak. Jiu Chien, kolega nasz z Chin. Tomasz już ledwo oddycha. Ania mi całe ciało Zgniatą go. Zmiana kapelusza. Nasz kolega Chińczyk skręcił w drugą drogę i faktycznie ma rację, bo jakbyśmy pojechali z nim do końca do tamtej drogi, to byśmy też dojechali do Gany. Ale to nie po naszej myśli. Ale z Chińczykiem było ciężko się dogadać. Ani po angielsku, ani po francusku. On tak na taki jolo przyjechał. Autentycznie przyjechał na jolo. Ciekaw jestem, jak on się z lokalnymi dogaduje. To jest dopiero pytanie. A wiecie, moi drodzy, że na takiej drodze nosorożca, słonia, żyrafę, zebrę, węża, na przykład jakiegoś z rodziny żmijowatych, łatwo.
Idziemy teraz sprawdzić, czy rzeka Kome egzystuje, ponieważ mamy aktualnie porę suchą, a co za tym idzie, stan wody może być bardzo niski, albo praktycznie tej rzeki może nie być, ale sprawdzimy. Jeżeli będzie rzeka, no to może wskoczymy, zobaczymy jaki będzie nurt, bo jeżeli będzie stojąca, no to broń Boże. Jeżeli będzie dobry nurt, no to tak, me gusta. Lasy tropikalne. O kurde. Nie, poziom wody wygląda na całkiem przyzwoity. Zaraz zobaczymy. Musimy tutaj zejść. No to tutaj komarów trochę może też być. Moczary. Badajcie koleżka. Salam alejkum. Brat nasz z Bliskiego Wschodu, chociaż nawet nie wie dlaczego jest muzułmaninem pewnie. Ale dobrze. Jesteśmy tutaj. Przyszliśmy sprawdzić poziom. No nie. Niestety rzeka Kome nie jest przychylna, żeby w niej się kąpać. Teraz pytanie z kategorii oczywiste, nieoczywiste. Ale to po to, żebyście mogli się doszkolić. Czy w tej rzece występują ryby takie jak pirania? Typu piranie. Gatunek piranie. Takie, które mają takie zęby i są w stanie wyrwać ci po prostu z łydkę. Tak czy nie? A jeśli nie wiecie, no to proszę sprawdźcie, bo to bardzo ważne, żebyście razem z programem Jak to daleko odkrywali świat świadomie i poszerzali swoje horyzonty brzegowe. Afrykański banan. Aromatyczny. Ale zapach. Od razu przy pierwszym wciągnięciu czuć taką słodycz. Mistrzostwo natury. A nie to, co my jemy. Toż my jemy praktycznie pastewne banany. Ta wielkość tego banana kompletnie nie jest naturalna. Uwierzcie mi. Owoce w naturze i warzywa, one nie byłyby w stanie osiągnąć takich rozmiarów, jakie my widzimy w sklepach, w supermarketach u nas. Nie. One jadą na tym, na koksie, na wspomagaczach. To teraz wam dam zagwozdkę. Co to jest? Co to są za czarne kropeczki tutaj w bananie? Jak będziecie jeść u siebie tego banana z supermarketu, to zobaczcie, czy tam są takie czarne kropeczki. Bo te czarne kropeczki, moi drodzy, to nic innego jak nasiona. No i w takim supermarketowym bananie niestety tych nasion nie uświadczycie. Bo to jest na zasadzie banan, który ma być zjedzony, a nie banan, który ma się rozmnożyć. A natura jest o tyle fantastyczna, że ona chce, żeby to się wszystko rozmnażało, więc w takim malutkim badaniu jest dużo pestek. Małych pesteczek, które potencjalnie mają być kolejnym drzewkiem. Niam, 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 niam. Bądźmy ludźmi. Chociaż dziewczyny, chociaż chwilkę wytchnienia. No dawaj, dawaj. Dziewczyn będzie dużo. Ale na świra ty, krówki afrykańskie. Ale piękna. No taka krówka to i z 10 000 będzie kosztować. Kolega się nie zatrzymał, bo w samochodzie było 2 gości, 1 miejsce, a nas jest 2, więc bał się, że ktoś może go po prostu chapnąć na mandat. Tak jakby tutaj policja faktycznie jeździła. Co to jest attention? No to uwaga, sortie engines. Sortie engines. Ciekawe co to znaczy, po francusku coś. Nie chce mi się wyciągać z telefonu. Co prawda też w ogóle tutaj internetu nie ma, żeby była jasność, więc musimy teraz wrócić na odpowiednie skrzyżowanie, bo Chińczyk nas wywiózł tam, gdzie nie trzeba. No i będziemy zmierzać dalej w naszym kierunku. Matko jedyna, powiem wam szczerze, że to Wybrzeże Kości Słoniowej odcinkowo to mnie zaskoczyło, bo
Obstawiałem, że będzie mniej odcinków, a tutaj kuku. Ale taka jest właśnie Afryka. Obstawiasz jedno, dostajesz drugie. Trzeba się do tego przyzwyczaić kompletnie. Elegancko. Bonjour. Straight. Dzida. No tak jakby człowiek zrozumiał po francusku. Się wydygał gościu. Moi parler parler. Yeah. Ouais, nous en avons. Straight. Vous parlez où? Santia. Polonais. Tu parles français? Polonais. Bonjour. Serez-vous? Oui. Serez-vous? Oui. Alors. Sendegue? Sendegue. Ah, Sangue. Sendegue? Si? Oui. Oui. What price? Anglais comment on va parler? 2500. Sendegue? Ouh. Écoute. 2500. Attends. Kurczę, 4000 dużo. Mordo. Les deux là. 5000. Ah, les deux à 5000. 5. Seregu. 5,4 było. Sendege. Fais un beau fait. Voilà, on va faire. On va faire un kilo rum là. Sendegu? Sangue. Sendege. Okej. Sangue va clinique. Voilà, sangue. Sendege. Sendege. 5 for 2. Five. Voilà, 5. Five. Ok. 5 total. Voilà. O matko święto. Oj, sorry. Widzicie? To są pozostałości pory deszczowej, ale złapaliśmy autobusik i ja wam chcę pokazać coś, co jest istotne tutaj z punktu widzenia tak zwanej czarnej magii. O właśnie, prawie po pysku dostałem. Patrzcie na to. Widzicie ten pędzel, który się tam majta? To jest pęczek włosów. Tylko pytanie, ludzkich czy zwierzęcych? Ciężko powiedzieć. Wyglądają mi na ludzkie. Ale na przykład w Gambii takim pęczkiem chroni się samochód bądź człowieka, no w zależności gdzie powiesisz sobie, na chacie czy gdzieś tam pewnie, od wpływu czarnej magii. Słuchajcie, o proszę, stosy drewna do wypału na węgiel drzewny, no i zarobek potencjalny. Rzecz jasna, nie jest to na legalu, ale to też możecie zachować dla siebie, bo tak po prostu lokalnie dorabiają. No i tak też wykorzystują ten opał drzewny, ten węgiel drzewny do własnych potrzeb w przygotowaniu po prostu. Ale tak to napełniają, tak jak kiedyś pokazywałem wam po raz pierwszy, nie wiem, na któryś z odcinkach z Afryki po prostu stawiają wory wypełnione węglem drzewnym i sprzedają, z tego pieniążki robią. Przejazd drogowy, blokada z puszek, opon i drewna. To jest taki ten autostrada, musi szefu pobrać opłatę, no musi wybudowali. Proszę bardzo. Patrzcie teraz na ten. Widzieliście jaka ta? I teraz tak, teraz pieniążkiem posypiemy. Odrobinkę, niedużo. I będziemy jechać. Hania, a jest zastanawiające to dla ciebie ten brak takiej otwartości afrykańskiej? No jest to niesamowite, że nie, tak jakby w ogóle nie byli zainteresowani, chociaż stoimy w jakimś lesie, jedyni biali, może pierwsi, których widzą, zero zainteresowania. To jest dość ciekawe i tutaj mamy tak zwaną Unię krajów zachodnioafrykańskich, tych należących do można to nazwać CEFO, i to jest bardzo im wszystkim tak generalnie charakterystyczne. Brak zainteresowania nie tubylcem, tylko
obcym. Nie wiem, czy ze 100 metrów przejechaliśmy tym asfaltem, za który gościu tam posmarował. To był taki legitny asfalt. To był legitny asfalt, którego już tutaj zabrakło. Przyszli zobaczyć w ogóle Hanie. Witają na tak zwanej trasie objazdowej muzycznej. Na objazdowej trasie muzycznej Hania po Afryce, po Wysokości Słoniowej. Kiedy będą autografy? Czy są w kontrakcie? Nie, Są autografy w kontrakcie? dziecko z maczetą, patrz. No jak? Kochają się, Haniu. Kochają mnie. Checkpointów na drodze to tyle, że czy nawet już się nie da tego policzyć. Po co nikt nie wie w aktualnym czasie. Tutaj macie numer na transport, którym jedziemy. W razie czego proszę SMS-a puścić z kierunkowym 225. Pozdrowić od kierownika i od kierowniczki. Opuszczą czy nie puszczą? Tutaj kolejna wioska. Żyją sobie, no jak 100 lat wstecz. 200 nawet. Po co tutaj się zmieniło? A, no motory jeżdżą. Blacha jest, motory jeżdżą i światło jest. I mają wodę w workach, które wszędzie leżą. A, i jeszcze te worki nieszczęsne, które Afrykę strawią niczym piekło. Im dalej na wschód, tym więcej meczetów, takich bardziej okazałych. Co to za fura była? Taka nie wpisująca się kompletnie w charakter obrazków, które teraz widzicie. Ania się ogarnęła, z przodu miejscowa. Co to za maszyna? Aloba. Aloba chińska, bo tutaj dużo rzeczy chińskich. Zauważcie, że tutaj mamy lipowskie miejsce. To jakiś festynik był. Co to był za festyn? Coś związanego prawdopodobnie z piłką nożną, okraszone delikatną posypką polityczną. I się ludzie bawili. Tam się dymi, czyli tam będzie jedzonko robione. My musimy znaleźć jedzonko. Moi drodzy, idzie jak krew z nosa. A jeśli idzie jak krew z nosa, ale idzie, to jest dobrze w Afryce. Restaurant. To idzie. Jest napisane restaurant. To idziemy. I tam też jest, zobacz. Szefowej brudnej tak nie widziałem chyba od 74. To tak... Oczy niebieskie. Tak. Widać na twarzy. Ale twarz spalona. Nie, to nie jest spalone. To Ale jest puder. Czerwona. Jestem cała w tym, w pyle. O kurde ty. Ona jest cała brudna. Zobaczcie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i Hani za odcinek. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze dobre słowa w komentarzach, za Wasze dobre myśli i za tą energię, którą przesyłacie, żebyśmy tutaj trwali w dobroci i szczęściu. Moi drodzy, kończymy. Kciuk, komentarz, udostępnienie dalej, czyli to co najlepsze, to co paliwem dla kanału. Oczywiście dobre słówko dla Haneczki, żeby miała więcej motywacji. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Czołem!